Ta kapela trafiła w gusty polskiego słuchacza jak żadna, mimo że w Portugalii ani zimno, ani mrocznie, ani ciemno. Jednak atmosfera wytworzona na ich płytach pociąga na tyle, by zapoznać się z całą dyskografią. A dzisiaj opiszemy pierwszy ich album, czyli Moonspell Wolfheart. Powstali w 1989 roku jako Morbid God, a w 1992 zmieniają nazwę na Moonspell. Muzyka, którą wykonują, jest z pogranicza black gothic metalu z wpływami etnicznymi. W 1995 roku, 1 kwietnia, mam nadzieję, że nie dla żartu, wydają album Wolfheart. Płyta jest uznawana za kanon muzyki gothic metalowej i co ciekawe została wydana w 2 okładkach. Pierwsza ciemna z ich logo oryginalnym, druga z 2 walczącymi wilkami na białym tle. I ta wersja została uzupełniona o kawałek Ataeigna, którego nie było na tej pierwszej wersji. Ja najpierw miałem kasetę przegrywaną z tą czarną okładką, potem oryginalną miałem właśnie z tą jasną, a potem kupiłem sobie CD znowu z tą ciemną. Muzyka zawarta na płycie zupełnie różni się od tego, do czego przyzwyczaili nas Skandynawowie. Mamy tutaj jakąś mroczną tajemnicę, mnóstwo emocji, temperamentu oraz na pewno też dużo spokoju, a nad wszystkim unosi się mgiełka erotyzmu. Płyta zdecydowanie najlepiej prezentuje się w długie księżycowe noce, nabiera wtedy tych specyficznych barw, kolorytu, majestatu oraz tej tajemnicy zawartej na albumie. Na pewno pomagają w tym portugalskie motywy folkowe, z którymi tak na co dzień przecież nie obcujemy, więc dla nas to jest taka dosyć egzotyka, która bardzo fajnie się wpasowuje w tą stylistykę gothic metalową. Na albumie nie znajdziecie szaleńczych temp, ale to i dobrze, ponieważ takie zagrywki na pewno zniszczyłby tą delikatną atmosferę owiewającą ten album. Zaś wokal Fernando Ribeiro wprowadza nas jeszcze bardziej w tajemnicę księżycowej nocy. Trochę tu wampiryzmu, trochę dawno zapomnianych wierzeń dawnych pokoleń. Zaś cały album urzeka realizacją oraz kunsztem kompozytorskim muzyków. Na Wolfheart kawałki są zaśpiewane po angielsku oraz po portugalsku, co tworzy album bardziej śpiewnym. Brzmienie jest ciepłe i klarowne, mamy tutaj kobiece wokale, dużo klawiszy poprzecinanych takimi ostrzejszymi, charakterystycznymi gitarami. Album na pewno jest spójny i bardzo ciekawy, także zapraszam do zapoznania się z jego zawartością. Mimo że Wolfheart zahacza o black metalową stylistykę, można powiedzieć, że jest to album przebojowy. Bardzo dużo tutaj chwytliwych melodii wpadających w ucho, co postaram się Wam zaraz udowodnić. Of Dream and Drama zaczyna się fajną folkową zagrywką oraz głębokim wokalem Fernando, który to kawałek rozwija się później wręcz w piosenkę z ciekawym w środku glisem klawiszowym. I nawet nadaje się ten kawałek wręcz do jazdy samochodem, zresztą co zostało zaśpiewane w kawałku Midnight Riot. Trebra Runa to niewątpliwie hit Moonspella z oklaskami i kobzami, które zapraszają do tańca i śpiewania na całe gardło refrenu. Viva! An Erotic Alchemy to przesiąknięty erotyzmem najdłuższy kawałek na płycie. Jest on wielowymiarowy, mamy tutaj miłosne wizje kreowane za pomocą melodeklamacji, ostrych gitar, nawet często krzyków, jak to bywa w miłości. Płytę zamyka genialny Alma Mater, który swoim rytmem oraz niesamowitą dzikością wspaniale buja, jakby chciał nas zaprosić do ponownego odtworzenia całego albumu. Oblukajmy teraz okładkę oraz wkładkę. Okładka jest w takiej ciemno-granatowo-czarnej tonacji. Mamy tutaj stado wilków na tle księżyca. Po lewej stronie logo Moonspella z odwróconym pentagramem oraz tytuł płyty Wolfheart. Na pierwszej rozkładówce po lewej stronie mamy tytuł Wolfshade napisany na czerwono z takimi krwistymi mazulami na białym tle oraz tekst utworu. Po prawej stronie fajne zdjęcie wilka w tonacji granatowej.
Na kolejnych stronach wkładki mamy teksty do utworów, tytuły napisane jakby na białym papierze własną krwią i co jest ciekawe, na większości stron mamy sentencje znanych muzyków sceny metalowej, np. Opeth, Katatoni czy Rotting Christa. Na stronie zamykającej wkładkę mamy line-up artystów, którzy wzięli udział w nagrywaniu tej płyty, a na zamykającej stronie wkładkę mamy wilka wyjącego do księżyca w tonacji granatowej. Płyta CD prezentuje się w ten oto sposób. Na czarnym tle mamy logo Moonspella oraz tytuł płyty napisane na czerwono i odciśniętą łapę wilka. Na ostatniej stronie pudełka mamy tytuł płyty, wyszczególnione utwory i co ciekawe, na tym wydaniu mamy również tą wcześniej pominiętą Ataeignę. Pomyślcie, że płyta została nagrana prawie 30 lat temu i nadal pachnie autentycznością oraz świeżością. To na pewno w swoim gatunku album kultowy, którą postawiłbym na półce obok Anatemy, The Silent Enigma, obok The Gathering, Mandelion czy Tiamat Wild Honey. Jeżeli najdzie mnie ochota na posłuchanie sobie gothic metalu, to właśnie odpalę którąś z tych 4 płyt. Więcej mi nie potrzeba. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!